Słuchajcie, znajdujemy się w Mongolii nad kolejnym jeziorem. Przejechaliśmy wczoraj od Hariatu do Tosun Cengal, jakieś 200 km. No i później z Tosun Cengal w zasadzie bardzo szybko przemieściliśmy się do jeziorka Telmen. W tej chwili znajdujemy się na wysokości około chyba 1500 metrów. Góry wokoło są w okolicy 2400. Najwyższy jest 2600. No i właśnie ten 2600 mamy na niego widok. On jest tam z lewej. Chyba taki duży. A 2700 nawet coś jest i 2800. Z góry się robią coraz wyższe. Ale jeszcze dojedziemy do wyższych gór. Do 4000, 4400 jest na granicy chińsko. Szczyt na 3 granicach. Rosyjsko-chińsko-mongolskiej. I nazywa się Hütten Null. 4374. Mój przewodnik podawał, że ma tylko 4000 metrów. W ogóle, no mówię, przewodnik pisany chyba dobrych kilka lat temu i niewiele się już zgadza. Trzeba by się trochę ogarnąć. Mycie, pranie, dużo zajęć dzisiaj, bo dopiero co rozpoczął się dzień. Namyć się suszy, ale szybko sknie. Z tej strony już. I co? Podróżnicy podróżują. Białoruś, Rosja, Ukraina. Wszędzie jesteśmy. Atakujemy z każdej strony. Sierpień, najlepszy miesiąc do podróży. Pozdrawiam serdecznie. Higiena w podróży to bardzo ważna sprawa. Należy wszystkie swoje ciuchy popierać i utrzymywać możliwie jak najwyższy komfort psychiczny w podróży. A pranie, chodzenie w czystych ubraniach, nieśmierdzących też pomaga to w podróży, bo ludzie, z którymi podróżujemy, od razu wiedzą, że nie jesteśmy jakimiś, ale jesteśmy prawdziwymi podróżnikami z krwi i kości. Umyci, poprani. Obawiam się, że takiego komfortu niestety na pustyni nie będziemy mieli. A co za tym idzie? Trzeba będzie utrzymać czystość w sposób inny. Chusteczki nawilżane, woda po prostu z butelki i podmywanie się. To też jest sposób, żeby utrzymać higienę i wysoki standard. Higiena przede wszystkim w podróży, naprawdę. No i później higiena umysłu. Noclegi w dobrym terenie, na świeżym powietrzu. Jest dość późno jak na mnie, godzina 9:10, ale spało mi się nadzwyraz dobrze, chyba 9. Nie atakuję jakoś specjalnie wschodu słońca, w sensie, że nie łażę z aparatem, nie czaję się. Kiedyś tak robiłem i wyszukiwałem to najlepsze miejsca, ale w tej chwili nie ma to dla mnie znaczenia. W każdym miejscu uważam, że jest piękno i czy będę oddalony tysiące kilometrów od gór, czy będę znajdował się w takim miejscu jak to dziś, to tak naprawdę nie ma dla mnie większego znaczenia. Zawsze da się znaleźć w dowolnym obszarze kadr, fotografię, która przedstawi to miejsce w sposób niebagatelny. No właśnie, higiena umysłu to też jest taka bardzo ciekawa sprawa. Jak człowiek jest przebodźcowany, ma za dużo Instagramów, Facebooków, YouTube'ów, to zaczyna szaleć, a ta higiena umysłu tutaj w podróży jest niewielka, bym powiedział, bo wciąż mam dostęp do mediów społecznościowych i co jakiś czas się gdzieś tam coś się dzieje, więc spoglądam, kiedy kładę się spać, ale najfajniej byłoby, gdyby po prostu zostawić to. Jak to daleko na Białorusi, autostopem na koniec świata w Rosji. Ach, nie ma lipy. Podróżnicy są jakby, te osoby to po prostu są, wiecie, na pełen etat. Co ja, maluczki, mogę tutaj dodać? Mam nadzieję, że sporo dobra. Od zawsze szukałem piękna w naturze, a teraz szukam jej jeżdżąc na autostopa, dogadując się z ludźmi, znając bardzo dużo języków, jak na mnie. Uważam, że znajomość, a co prawda chiński jest najmniej użyteczny z tych krajów, słuchajcie, najmniej. Najbardziej uważam, że przyda się rosyjski w podróżowaniu po Azji Centralnej. Aj, szkoda, że chińskie rejony są... No nic, jeszcze przyjdzie nam może kilka dni spędzić w Chinach. Plan jest taki, podróżujemy na zachód, co w zasadzie nic nowego, że podróżujemy na zachód, takiej przełęczy wyższych gór, 4000 i dotrzemy do miasteczka, gdzie praktycznie kończy się etap podróży na daleki zachód w Mongolii. Nie był to jakiś super długi wypad, w sensie długi etap tej podróży. Następny etap będzie powrót w kierunku Ulaanbaatar, dolną częścią, w zasadzie częścią zachodnią Mongolii przez południową część Mongolii.
gdzie będziemy się przemieszczać powoli, zmierzając w kierunku pustyni Gobi, zahaczając o ten rejon. Nie wjedziemy tam głęboko. Obawiam się, że nie ma na to warunków za dobrych. Tam są drogi dojazdowe, szutrowe, ale obawiam się, że one nie będą, wiecie co, ja może się tak ustawię, ale one chyba nie będą przejezdne na tyle, żeby to było możliwe do zrobienia. Mam nadzieję, że uda się tam znaleźć przejazd taki boczny, że nie będę musiał wracać do Ulaanbatora i z Ulaanbatora znowu gdzieś wyjeżdżać. A może wrócę na jeden dzień na Ulaanbator, zrobić reset? Czemu nie, nie? Zachód. Daleki zachód Mongolii, przygraniczne miejscowości. Tam wielu podróżników docierało, bo krosowali często Rosję i Chiny w ten sposób, bo to jest jedyna droga taka tranzytowa, żeby przejechać z Rosji na Chiny, czy też na Tadżykistan, więc tamtą drogą się bardzo dużo osób porusza, czyli między Kaszgarem, północna część od Urumqi, czyli ta północna część prowincji Xinjiang, tam się przemieszcza na Mongolię, wjeżdża się kawałeczek w Mongolię i można od razu wyjechać i tak też widziałem, że sporo podróżników robi. Coco Jumbo i do przodu. My skupimy się na Mongolii. Nie będziemy atakować innych krajów. Dzisiaj Numruk, a później dalsze rewiry. Mam nadzieję, że dojedziemy do miasteczka Ulandom i stamtąd ruszymy na Przełęcz. Może gdzieś tam zanocujemy. Skoro jesteśmy poprani, czyści, gotowi. O co chodzi, ale idą do mnie dwaj panowie, czy lokalsi, ale chyba lokalsi. Mam nadzieję, że lokalsi i że nie naruszam jakiegoś regulaminu, nie? No zobaczymy, może jacyś rangersi albo coś. Nie, i tak to. Tak, już są coraz bliżej. Zaraz będzie pogawędka. No, przybyli trochę dwóch kolegów z Francji. Właśnie odchodzą. Pogadaliśmy chwilę i o ich planach, i o moich planach, i o tym, że teraz do Chin jest 15-dniowa wiza dla większości krajów europejskich. O, coś tam mówi, że trzeba mieć przewodnika. Ja mówię, że nie trzeba mieć. No i że w rejonie Gobi po prostu nie ma żywej duszy. No to as expect. Nic nadzwyczajnego, ale oczywiście są terytoria czy miasta, gdzie w zasadzie jeździli tym samochodem po tym Gobi i nikogo nie spotkali. Piękna sprawa ogólnie. Mieć samochód i sobie jeździć, ale to nie dziś, nie jutro, nie na pewno nie w najbliższym czasie. Są pewne ograniczenia, które wpływają na to, że takich rzeczy po prostu nie będziemy na razie robić. Dzień dobry, witamy na małym lokalnym szczycie nieopodal jeziora. Tam na horyzoncie znajduje się miejscowość Numruk, jakoś gdzieś tam. No i tam zaraz będziemy zmierzyć. A tymczasem droga jest dość daleko, więc czeka nas około 2 km treka, może 3, żeby dojść do drogi. Trzeba zejść jeszcze ze szczytu. A chciałem przejść tędy. Tak stwierdziłem, wejdę. Dobrze się czuję dziś. Wyspany, pełny energii, to taki mały rozruch z rana. Na dobry humor. Endorfinki. Widok piękny. A potem mówię, nie chce mi się, ale już sprzęt, mówię, dobra, to jest 5 minut, wchodzimy. Nie świruj jarzębiny, Patryk, kurde, dasz radę. Czusz. A propos dróg w Mongolii, no to taki asfalt, proszę, na Dalekim Zachodzie. To już jest prawie, no tak 500 km od granicy z Mongolią, a jest taki ładny asfalcik. No i powiem szczerze, że to robi wrażenie.
Pan się nie chciał zatrzymać, ale co zrobić? Taki asfalt. Klejeńcem, to wejdźmy trochę do Numruga, jak już tu jesteśmy. Tak, przejdźmy się, zobaczmy, jak żyją lokalsi. Chłop z koniem, że tu sobie idzie za mną, widzicie? I tak wygląda Numrug. No i zobaczymy, przejdziemy się chwilkę z kamerą wśród zwierząt. Patryk Janota. A jest tam ogolony. Ładny, piękny. Kurde, jakby z hotelu wyszedł. A to tylko jezioro. Szlakiem jeździ. Po Mongolii będziemy szli w tym roku. Jakaś stacja benzynowa. No i taka prowincja może być ciekawa zawsze, nie? Prawda? San Bano. Polsche Sirsen. Polsche Sirsen. А, это здесь. Фото. Окей. Я фото. О. Mongol koyuyor mu? А? Mongol yamuray. Монгол一点点. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Supermarket. Oh, good. Thank you. Kirgizowie, Mongolia National Team. Mongolia National Team. No, pod supermarketem to zawsze się dzieje najwięcej rzeczy. Tak więc coś chyba będzie trzeba sfotografować supermarket. Ale ta jazda z Mongolii, nie, to jest właśnie to. Podwożą, cieszą się życiem. Nic tu się ciekawego takiego nie dzieje, nie? To jest piękne. Pani mleko sprzedaje. Taka codzienność. Po prostu codzienne życie. Słuchajcie, tak naprawia pan dach. Dziecko pomaga, kurde, na dachu stoi. Druga córeczka też. Coś niesamowitego ogólnie. Samo życie, prawda? Takie rzeczy w centrum miasta się dzieją. Lokalne życie przy sklepie. Dziecko sobie sprowadza rowerek. Proszę. No i się udało. Piękna sprawa. Tu pan sprzedaje jagody. Na tej stronie. Kupiłem trochę, żeby podjeść, ale nie wiem, czy to dobry wybór, bo są bardzo kwaśne. Może na zdrowie wyjdzie trochę porzeczek. Kurz unoszący się
odjeżdżających samochodów, shooter. No i co? I tak wygląda centrum miasta. Dokładnie. Kupiłem jeszcze, żeby się uszczęśliwić, jagody, a w zasadzie tego jego mościa, i teraz zastanawiam się, co z nimi zrobić. Prawdopodobnie zrobimy z nich sok. Ale to za chwilę, bo ta operacja może być destrukcyjna. Jak się dziewczynka na mnie patrzy, postanowiłem to uwiecznić i nagrać. Dziewczyna się przestraszyła i zamyka drzwi. Widzicie, jakie są siedzonka na policji. Drewniane krzesełka dla petentów. I sobie chłopaki czekają. Najlepsze. A tutaj proszę. Polisa. Tak właśnie wygląda na wsi. Policja. I jedziemy sobie tutaj przez Mongolię do miejscowości Songonina. No, startujemy z Numruga. No i tak to leci. Pan kierowca się zatrzymał tak bardzo nieśmiało, nawet nie wiedziałem, że tego zatrzymał się, wyszedł powolutku do mnie, w ogóle się nie stresując, samochód na środku drogi. Coś pięknego. Mongolia. Nie wiem, po co są te budy, ale prawdopodobnie to jakiś checkpoint. Już kilka razy przez takie przechodziłem i nie wiem, co jakieś bileciki się pobiera, czy coś. Autostrada, czy jak. Idziemy teraz do jeziora. Jezioro Hrgas. No i tam spędzimy sobie noc. Podjęliśmy kolejnego autostopa, dzięki czemu nasz dzień nie skończy się tak szybko. W tle jest rodzina, pan ma 5 dzieci, no i życzy mi, żebym chociaż 4 ja miał. Tak więc bardzo miło z jego strony. No i super, w ogóle jedziemy, jest przecudowny, bardzo pozytywny. No i trochę po mongolsku, coś tam już coraz jest lepiej. Powiem wam, że po tygodniu już podstawowe słowa i ten pan bardzo ładnie mówi po mongolsku, tak wyraźnie. Dzięki czemu on wie, że ja słabo mówię, dzięki czemu mówi prosto. A często jest tak, że Mongołowie mówią tak, jak ja bym mówił po mongolsku, ale tak faktycznie nie jest. No, tak więc o tyle dobrze. Jeziora wyglądają jak morza. Takie ogromne są. Rozciągają się na ponad 100 km. Mimo że Mongolia nie ma dostępu do morza, to
Te jeziora naprawdę kozackie. Ogromne. Koryto wyschniętej rzeki przy jeziorku. Czas ucieka, trzeba szybko iść nad jezioro, się rozbijać, bo już jest 20, więc zaraz zachód. Słońce jest tak 2 paluszki nad horyzontem, więc około pół godziny do godziny jest zachód. No i jesteśmy w Czarnej Pupie, bo jeszcze w drodze nad jezioro. No i tak na szybko tylko zrzut. Byście mogli zobaczyć, co się dzieje dookoła. Nie ma lipy. Ostatnie metry. Tutaj mam sąsiadów. Z tej strony samochód, a tam zachód słońca. No właśnie, i tak to jest. A tam jakieś kamyczki są przy jeziorze. Pojedyncze komary były, nie wiem jak zresztą, zobaczymy ich więcej. Ale chyba jest ich więcej niż pojedyncze. Ale chyba i tak źle jak przy One Bator to nie będzie. Oby tak, trzymamy kciuki. Piąteczka. Perla. Gościu fajny był, kurde, rodzinka zajebista, jechało się super. Fajnie gadał, próbował mnie nauczyć kilku zwrotów po mongolsku, nie zrażał się, że nie rozumiem, a wychodziło mu bardzo dobrze tłumaczenie tego, co chcę przekazać. Trochę się dzisiaj spaliłem, muszę się przyznać, na ramionach. Do tej pory chodziłem w długiej koszulce, więc nie miałem tego problemu. Dzisiaj się zjarałem. Mimo że się posmarowałem, to później zapomniałem powtórzyć proces. No i po kilku godzinach mnie złapało. I nogi też dostały bąbelki, bo dzisiaj naprawdę sporo chodziłem. Zrobiłem 7 km chyba na dzień dobry z rana, pod taką górkę na szczycik do drogi z kilometr 2. No kurde, było trochę tego teraz od takiej drogi znowu z kilometr spokojnie. I tak się nazbierało. Ładny, piękny dzień, bardzo cieplutko. Mongolia zachodnia na razie bardzo dobrze, komarów bez nadmiaru, jakieś pojedyncze się trafiały jak szedłem. Kurde, naprawdę jest nieźle. Muszę powiedzieć, że ta podróż na razie idzie wyśmienicie. Nie trafiamy za dużo razy w gości, co nie jest problemem, na to przyjdzie jeszcze pora, spokojnie, ale ogólnie Mongolczycy w ogóle się nie boją kamery, w ogóle. W ogóle odmawialność zdjęcia jest zerowa. Nikt mi jeszcze nie odmówi zdjęcia. Ale zazwyczaj pytam osoby, które są w miarę pozytywne osób do mnie, albo one zagadują, więc są ciekawe. Dzisiaj bardzo dobra chwila na wiosce. Dziewczynki, nie dziewczynki, robiące remonty. Mongolia w samym sercu. Warto schodzić poza szlak. Warto. Naprawdę warto. Pozdrawiam, szykuję się do mycia, a jutro Was zapraszam na kolejny dzień, prawdopodobnie pełen wrażeń. Oby tak było. Trzymajcie się ciepło. Hej, Patryk.